Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW i5. A BMW i5 to nic innego jak w pełni elektryczna wersja nowej piątki generacji G60, której test mogliście oglądać kilka dni temu na moim kanale. I co ciekawe, różnice wizualne serii i5 od zwykłej piątki są tak małe, że gdyby nie emblematy, to ja bym nie był w stanie odróżnić tych wersji. Zazwyczaj różnice są w tylnej części, gdzie wersja spalinowa ma wydechy, a elektryk ich nie ma. Ale w przypadku nowej piątki obie odmiany już mają pochowane wydechy. To znaczy elektryk ich wcale nie ma, a spalinowa ma schowane. A przynajmniej w podstawowej wersji. No zobaczcie, to jest tył od elektryka, a to jest tył od spalinowego. Wszystko ma tutaj pochowane. Podobnie jak z przednim grillem, gdzie obie odmiany mają go zabudowanego. Różnice to, tak jak mówiłem, jedynie emblematy i to wszystko. Czyli nowa piątka, zarówno jako spalinowa czy elektryczna wersja, wygląda jak BMW, tylko takie trochę dziwne BMW. Jednym przypomina Skodę, innym Mercedesa, a jeszcze innym BMW serii 2. Dla mnie plusem jest to, że nie ma tego ogromnego grilla, który ma na przykład seria 7 czy XM&X. Chociaż wciąż moim zdaniem auto ma dziwne proporcje. Dużo moim zdaniem psują te czarne wstawki na dole zderzaka, bowiem zobaczcie, jak mamy całe czarne auto, to wygląda dużo lepiej. Zresztą, już mój egzemplarz miał M-pakiet i dużą felgę, co już znacząco poprawia wygląd auta, bo bez tego jest naprawdę słabo. No ale nie mnie to oceniać, każdy ma inny gust. A, i dla tych, co mają inny gust, można też dokupić świecący grill za 2500 zł. Taka jeszcze jedna ciekawostka, otóż nieco zdziwiło mnie światło wsteczne, które jest centralnie umieszczone, ale na dole zderzaka. Wydaje mi się, że lepiej i bardziej widoczne byłoby, jakby było na lampach i to po obu stronach. Nowa seria 5 bardzo dużo urosła i jest teraz aż o 10 cm dłuższa niż poprzednik. Długość G60 to teraz 5060 mm, szerokość to 1900, a wysokość 1515 mm. Szerokość lusterkami to 2155, a rozstaw osi to 2995 mm. I ten rozstaw osi jest kluczowy, bo poprzednik miał tylko o 2 cm krótszy rozstaw osi. Z tym, że poprzednik nie występował w odmianie tylko elektrycznej, więc nie mam jak porównać pojemności bagażnika. A bagażnik w i5 ma pojemność 490 litrów, co jest o 30 litrów mniejszą wartością niż w spalinowej odmianie, czyli dosyć mała różnica. Dno bagażnika jest teraz nieco wyżej, ale znowu mamy tam schowek na kable. No właśnie, schowek na kable powinien być z przodu, a tego nie ma. To jest moim zdaniem ogromna wada, że nowe BMW i5 nie ma franka, czyli front trunka, czyli przedniego bagażnika. Zwłaszcza, że jak widzicie, miejsca jest tam mnóstwo i wygląda, jakby tam się dało wcisnąć dodatkowy schowek. No ale niestety tego tutaj nie ma. Szkoda. Wróćmy więc do zwykłego bagażnika, gdzie poza schowkami mamy też dwa haczyki na zakupy oraz gołą blachę na górze. Z tego poziomu też można położyć kanapę, co jest trochę bez sensu, bo i tak trzeba iść do środka i ją popchnąć, żeby położyć. W bagażniku możemy też mieć opcjonalny hak holowniczy. I piątka może ciągnąć maksymalnie przyczepy do 1500 kg, a obciążenie haka to 80 kg. Spalinowy model serii 5 może ciągnąć pół tony więcej. I zarówno spalinowy, jak i elektryczny model mają dokładnie tyle samo miejsca w kabinie. Ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni. I mam miejsce na głowę, i to pomimo szklanego dachu, bo ten, jak wiecie, zawsze zabiera kilka centymetrów przestrzeni. Do dyspozycji z tyłu jest podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy i nowe centrum dowodzenia od klimatyzacji czy podgrzewania kanapy. Nowe i niestety całe dotykowe. Mamy też złącza USB, w tym dodatkowe w opcji w oparciach foteli, gdzie też możemy zamontować tablety. Opcji są też boczne rolety. Aha, i niestety i5 też ma ten tunel na środku z tyłu, coś, czego w elektryku nie powinno być. No ale tutaj jest, bo jest to kwestia konwersji auta spalinowego na elektryczny. Z przodu jest oczywiście najwygodniej, fotele są komfortowe i mają regulację w normalnym miejscu, czyli na fotelu, a nie na drzwiach jak np. w serii 7. Chociaż trochę słabo, że żeby wejść w dodatkowe ustawienia foteli, trzeba kliknąć na przycisk, oczywiście dotykowy, który jest na drzwiach i potem na ekranie głównym są dodatkowe opcje. Moim zdaniem niepotrzebnie skomplikowane. Ale całe wnętrze już takie jest. I piątka, podobnie jak i zewnątrz, tak i wewnątrz, wygląda identycznie jak spalinowa piątka. I w sumie niemal identycznie jak i seria 7, czyli jest średnio. To znaczy, mi się nie podoba, bo są dwa wielkie ekrany połączone w całość, dziwna kierownica i masa dotykowych przycisków. I te przyciski są od świateł, od foteli, od szyberdachu czy od temperatury na ekranie. Jedyne fizyczne przyciski to starter,
pokrętło głośności oraz iDrive. Cieszę się, że iDrive, czyli to pokrętło, zostało na swoim miejscu. Chociaż najnowszy soft 8,5 jest już coraz bardziej dotykowy i coraz trudniej go obsługiwać tym pokrętłem, a dużo łatwiej palcem. A samo menu jest mocno skomplikowane, zwłaszcza jak wejdziemy w główne menu z wszystkimi aplikacjami. No jest tam masa opcji. Na szczęście możemy dodać kilka skrótów z boku oraz na górnej belce, co mi się podoba. Nowością są też gry, które możemy odpalić i na przykład podłączyć do tego 2 telefony i grać z kimś. To chyba jest opcja specjalnie pod długie postoje na ładowarkach, tak żeby się nie nudziło pasażerom. Nowoczesność. Sam system działa bardzo szybko i ma bardzo ładne grafiki. Tak samo jak i szybko działają cyfrowe zegary, które niestety mają bardzo komputerowe i kosmiczne motywy. Powtórzę to tak, jak i w każdym innym teście BMW, ale nie podoba mi się to, że nie ma tej klasyki, tylko są same takie dziwne motywy. I dziwne, czy tam nawet zakręcone motywy są dla całej deski rozdzielczej, gdzie zmieniają się motywy na ekranach, a także na tej listwie świetnej, która jest przez całą szerokość auta. No i wtedy pojawiają się dziwne odgłosy, skomponowane podobno przez Hansa Zimmera. Jak słyszeliście, da się na szczęście jechać w idealnej ciszy. Sprawdźmy więc, czy też cisza jest idealna przy spasowaniu. Jak słyszeliście, jest naprawdę bardzo dobrze, a jedynie na dachu słyszymy skrzypienie i ten element się rusza. No i nie wiem po co, ale jest to nieszczęsne piano black. Przyczepić się też muszę do plastiku w koło sterowania od szyb oraz przy kierunkowskazach, który jest super słaby i aż nie pasuje do tego auta. To w takim razie zerknijmy na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, tak jak już widzieliście, jest duża dziura, która mogłaby być miejscem na frank, no ale niestety tak nie jest. Pod maską i piątki, czyli elektrycznej piątki, może pracować jeden z 2 zestawów. Albo mamy wersję testowaną, czyli eDrive 40, albo mamy wersję xDrive M60. Czterdziestka ma 340 koni i napęd tylko na tył, a 60 ma aż 601 koni i napęd 4x4. Ja do testu wybrałem podstawowy, słabszy wariant. Podstawowy, który powinien robić setkę w 6 sekund i może pędzić maksymalnie 193 km/h. Wersja M60 jest ograniczona do 230 km/h. W takim razie pora na test przyspieszenia. Niestety, ale tutaj musimy uwierzyć na słowo, bo moje urządzenie do pomiarów się zbuntowało i nie zarejestrowało wyniku. Ale patrząc po czasie ze stopera, to myślę, że to było takie około 6,2 sekundy, no ale tak jak mówię, nie mogę tego oficjalnie potwierdzić. Chociaż z drugiej strony diesel o mocy niecałych 200 koni robi setkę w 7,4 sekundy, a tak jak mówię, miał 140 koni mniej. Czyli i5 no wcale nie jest aż taka szybka. Ciężko też mi było zrobić dokładne pomiary zużycia prądu, bowiem w Chorwacji, gdzie nagrywałem, bardzo mocno wiało, co odbijało się oczywiście na wynikach zużycia prądu. Starałem się robić pomiary w jedną i w drugą stronę i przy 110 zużycie oscylowało około 16-17 kWh, a przy 90 spadało poniżej 15 kWh. W mieście natomiast dało się zrobić wyniki poniżej 16 kWh, co wydaje się bardzo dobrym wynikiem.
Trzeba jednak dodać, że były niemal idealne temperatury dla elektryka, czyli powyżej 15, ale poniżej 20 stopni. W zimie, czy w dużym upale, zużycie jednak jest nieco inne. Bateria w i5 to 81,2 kWh, a to oznacza, że dałoby się zrobić około 400 km przy prędkości 120 km na godzinę. Przy 140 pewnie byłoby to klasycznie około 300 km, czyli jak większość elektryków na rynku. Jak większość elektryków, taki i5 waży bardzo, ale to bardzo dużo, bo aż 2205 kg, a przypomnę, że to wersja tylko na jedną oś. Dla porównania diesel 520D, też z napędem na tył, waży 1850 kg, czyli też dużo, no ale wciąż 355 kg mniej niż i5. Ogromna różnica i to czuć. Czuć i to pomimo opcjonalnego pneumatycznego zawieszenia, w którym mój egzemplarz był wyposażony. Jest to opcja za 10 000 zł i poprawia ona znacznie komfort, ale moim zdaniem testowane 520D ze zwykłym zawieszeniem prowadzi się lepiej i ma niemal tak samo dobry komfort. To właśnie jest wina tej większej masy. 520D jest zwinniejsze i przyjemniejsze w jeździe. W i5 czujemy, jak działają systemy i jak auto jest cięższe. Nie oznacza to, że auto się prowadzi źle, bo jest naprawdę bardzo dobrze, komunikatywnie, bardzo komfortowo, zachęca do szybkiej jazdy, ale po prostu spalinowa piątka robi to jeszcze lepiej. Za to elektryk ma lepszą reakcję na gaz i lepsze osiągi przy niższych prędkościach. Zwłaszcza do tych 80-90 km na godzinę auto jest super żwawe, czyli w mieście idealnie. Powyżej 110-120 km na godzinę auto nieco zwalnia, no ale wciąż jest nieźle. Reakcja na gaz jest oczywiście fantastyczna. Wróćmy jeszcze do zużycia prądu i ładowania, bo i5 obsługuje ładowarki maksymalnie do mocy do 205 kW, a to oznacza, że w pół godziny naładujemy od 10 do 80%. Pełne ładowanie pewnie trwa ponad godzinę. W kwestii zasięgu, czasu ładowania i tego, ile stracimy czasu na ładowarkach, czy tam ile zostanie procent baterii, to na stronie BMW jest taka mała podpowiedź, mała wizualizacja. I na przykład na dystansie z Torunia do Krakowa, czyli 438 km, będziemy potrzebowali zatrzymać się na pół godziny, żeby się doładować. Przy oczywiście założeniach, że mamy 100% baterii jak ruszamy, co wcale takie proste nie jest. Jednak jazda w trasy elektrykiem to ciągłe planowanie, co jest dość problematyczne. Zwłaszcza, że ładowarka może być zajęta, może być popsuta, czy może nie dawać pełnej mocy. Dużo lepiej sprawdzają się elektryki do jazdy tylko po mieście. Wtedy też, jak oczywiście mamy gdzie, możemy ładować auto w garażu. Tylko znowu, po co nam ponad 5-metrowe auto do miasta? Lepszym rozwiązaniem byłoby kupienie wtedy czegoś pokroju BMW i3, czego niestety BMW już nie oferuje. BMW nie oferuje też już tylnej osi skrętnej, a przynajmniej nie ma dla podstawowych wersji silnikowych. A szkoda, bowiem auto jest bardzo długie, a średnica zawracania to 12,3 metra. Przydałaby się tylna oś skrętna też dla podstawowych wersji. W takim razie sprawdźmy podstawową cenę. Podstawowe BMW i5 eDrive 40 kosztuje 345 000 złotych. Droższy wariant M60 z napędem 4x4 i o mocy już 601 koni to już wydatek 500 000 złotych. W podstawie, bo ja na przykład miałem dodatki za około 90 000 złotych, czyli cena końcowa to 450 000 złotych. Jest drogo, jest na tyle drogo, że wolałbym wziąć już BMW i4 z tym samym silnikiem, która jest szybsza, pewnie zużywa mniej, bo jest lżejsza oraz kosztuje o niemal 55 000 złotych mniej w podstawie, a to bardzo dużo. A jakbyście chcieli benzynę albo diesla, to ich ceny są kolejno niższe o 90 oraz o 85 000 złotych. Fakt, są dużo słabsze, ale wcale nie dużo wolniejsze. BMW i5 jest bardzo dobrym elektrykiem i bardzo dobrym autem. Świetnie wykonanym, świetnie jeżdżącym i naszpikowanym bajerami, ale wciąż elektryk ma problem, żeby konkurować chociażby z testowanym dieslem. Elektryk jest cięższy, ma mniejszy bagażnik, mało bo mało, ale ma, może pociągnąć o pół tony mniej, gorzej się prowadzi oraz ma dużo mniejszy zasięg. No i jest droższy. Nie wspomnę już o czasie spędzonym na ładowarkach. Oczywiście zaletą i5 jest cisza w kabinie, bo auto jest jednak tak samo dobrze wyciszone, ale tutaj dodatkowo nie ma pracy silnika, no i elektryk ma fantastyczną reakcję na gaz.
Z miejsca również zbiera się lepiej, ale też ma o 140 koni więcej, więc nie dziwne, że jest o 1,5 sekundy szybszy. Cześć!